Tadmor, Syria. Więzienie to zbudowane zostało przez Francuzów jeszcze w czasach kolonialnych. Początkowo służyło jako koszary, ale później wsadzano tam przeciwników rządów kolonialnych. Szersza historia więzienia jest znana od lat 50. i 60. XX wieku. Już wtedy osadzonych traktowano w nieludzki sposób. Apogeum przemocy zapanowało w latach 80., kiedy Tadmor stał się miejscem zagłady dla przeciwników reżimu. Część więźniów trafiała tam za małe przewinienia, np. uczęszczanie do nieprawomyślnego meczetu, czy też za opowiedziany publicznie dowcip polityczny. Najliczniejszą i najgorzej traktowaną grupą byli członkowie Bractwa Muzułmańskiego. Każda nowa grupa więźniów, która przybywała do Tadmor, witana była brutalnym biciem, po którym nie wszyscy przeżywali. Jedną z ulubionych metod znęcania się nad skazanymi był tzw. dulab, czyli bicie więźnia umieszczonego w oponie samochodowej. Nazywanie tego więzieniem jest całkowicie niesprawiedliwe. W więzieniu masz podstawowe prawa, ale w Tadmorze nie masz nic. Pozostajesz tylko ze strachem i z przerażeniem. Te słowa miał wypowiedzieć palestyński pisarz Salameh Kaileh, który spędził tam 2 lata od 1998 roku do 2000. Oskarżony był o sprzeciwianie się celom rewolucji. Więzienie znajdujące się na syryjskiej pustyni zostało zniszczone przez bojowników państwa islamskiego w 2015 roku. La Sante. La Sante to jedno z najsłynniejszych więzień we Francji, zbudowane w Paryżu w 1867 roku w 14 dzielnicy Paryża. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że nazwa ta wzięła się od nazwy ulicy, na której jest słynne więzienie. A co oznacza ta nazwa? A oznacza ona w tłumaczeniu na polski zdrowie. Choć ze zdrowiem to raczej nie za wiele ma wspólnego to miejsce. La Sante było ostatnim miejscem, gdzie wykonywano wyroki śmierci, które najczęściej wykonywane były publicznie przy pomocy gilotyny. W 1939 roku zakazano publicznych egzekucji, zaś wyroki śmierci przeprowadzano na terenie więzienia. Ostatniej egzekucji dokonano tutaj w 1972 roku. Wspomniane więzienie było znane z przeludnienia i nie najlepszych warunków sanitarnych, jeśli można nazwać brak warunków sanitarnych nie najlepszymi. Między osadzonymi bardzo często dochodziło do starć, a wskaźnik samobójstw w tej placówce był jednym z najwyższych w Europie. W 2002 roku popełnionych samobójstw było aż 122, czyli co trzeci dzień ktoś odbierał sobie życie. La Sante posiada oddział o zaostrzonym rygorze, ale także oddział dla VIP-ów. W tym więzieniu przebywali m.in. francuski poeta polskiego pochodzenia Juliame Apolinare oraz jeden z najgroźniejszych terrorystów, Irlis Ramirez Sanchez, znany pod pseudonimem Szakal, czy choćby nawet były właściciel klubu piłkarskiego Olympique Marsylia. W 2012 roku postanowiono zamknąć to więzienie na 5 lat, aby przeprowadzić generalny remont. Dziś więzienie znów funkcjonuje, lecz po remoncie, jaki został wykonany, warunki miały się polepszyć. Cele zaopatrzone w prysznice, co jest nowością we francuskich więzieniach, telefony stacjonarne, o których po opłacie więźniowie mogą korzystać dzwoniąc do rodziny, lekarza, adwokata, a nawet do obrońcy praw człowieka. Z informacji, jakie podała dyrektor więzienia, ma to pomóc więźniom w utrzymaniu więzi z rodziną i zmniejszyć ryzyko samobójstw wśród osadzonych. La Sabaneta. La Sabaneta to jedno z najcięższych i najbrutalniejszych więzień w Wenezueli. Chociaż ten kraj i tak słynie z najbardziej niebezpiecznych więzień w Ameryce Łacińskiej. La Sabaneta, jak wszystkie tamtejsze więzienia, jest mocno przeludnione. Na 15 000 dostępnych miejsc zajęte jest przez 25 000 skazanych. Choć oficjalnie więzienie zostało zbudowane, aby pomieścić maksymalnie 700 więźniów. Skazanych jest tak dużo, że więźniowie śpią w hamakach zawieszonych w celi lub na korytarzach. Nie trzeba chyba nikogo uświadamiać, że takie miejscówki przypadają najsłabszym. W 1994 roku miała tam miejsce strzelanina, w której zginęło 108 osób, a tamtejsza skorumpowana służba więzienna nie potrafi zapanować nad tłumem, choć właściwie jest to niemożliwe, gdyż na jednego funkcjonariusza przypada 150 osadzonych.
Jakby tego było mało, to właśnie dzięki strażnikom wszelaka broń, narkotyki i wszystkie inne nielegalne przedmioty dostają się poza mury, które pozwalają więziennym mafiom na dobrze prosperujące interesy wewnątrz więzienia. Niedostatek jedzenia, a raczej jego duży brak, fatalne warunki sanitarne oraz brak opieki medycznej, bo o prawnej opiece już nawet nie wspominając, sprawiły, że za murami La Sabanetty zapanowała epidemia cholery, w wyniku której zmarło 700 osadzonych. Przemoc wewnątrz murów więziennych osiągnęła taki poziom, że strażnicy pozostawili więźniów w tym miejscu do życia bez zasad. Bang Kwang. Na świecie są małe więzienia, których warunki są tak surowe jak w centralnym więzieniu Bang Kwang. Ironicznie zwane też Bangkok Hilton, położone na obrzeżach Bangkoku w Tajlandii więzienie, wymyślone zostało przez króla Ramę V i zbudowane w 1931 roku. Więzienie to powstało nie po to, aby być zwykłym więzieniem, ale więzieniem dla najgorszych przestępców. Dla takich, którzy czekają na wyroki sądu apelacyjnego, którzy zostali skazani na pozostanie w więzieniu od 25 lat do dożywocia oraz więźniów skazanych na karę śmierci, którzy czekali na egzekucję. W ciągu swojej długiej historii Bangkok Central Prison stało się dobrze znane w Tajlandii i Azji jako jedno z najsurowszych więzień na świecie, z warunkami, które powodowały, że wielu więźniów traciło tam swoje życie lub zdrowie psychiczne. Przez pierwsze 3 miesiące pobytu każdy więzień był przykuty kajdankami na nogi, co spowodowało znaczny cios moralny takiego więźnia i zmniejszało zdolność poruszania się. Więźniowie skazani na karę śmierci byli na stałe przykuwani łańcuchami i kajdankami do nóg, zanim nadszedł czas egzekucji, który był wykonywany albo przez pluton egzekucyjny, albo przez śmiertelny zastrzyk. Jako jedno z centralnych więzień Tajlandii, Bang Kwang często gościł zagranicznych więźniów, którzy przenosili historię o strasznych warunkach na zewnątrz do swoich ojczyzn. Najgorszym aspektem więziennego stylu życia był jego wewnętrzny system klasowy, zwany systemem cheat. W nim więźniowie otrzymywali żywność zgodnie z ich pozycją w kantynie, gdzie tylko jedna miska ryżu i pokarmu roślinnego była podawana swobodnie. Wszystko inne trzeba było sobie kupić. Zasadniczo w więzieniu całą dobę paliło się światło, jednak za odpowiednią opłatą można uzyskać przeniesienie do celi, gdzie jest wyłącznik. Taki sam system, o którym wspominałem, czyli system cheat, obowiązuje przy widzeniach z bliskimi, przy dzielaniu cel czy wielkości łóżek. Część przywilejów można sobie wywalczyć, ale wymaga to wyjątkowej bezwzględności i umiejętności przetrwania, ponieważ nikt nie odda niczego za darmo. W 2013 roku urzędnicy w centralnym więzieniu Bang Kwang ostatecznie znieśli używanie kajdan, uwalniając ponad 563 więźniów o dobrym zachowaniu. To szeroko spopularyzowane wydarzenie miało na celu udowodnienie, że czasy zmieniają się w tym słynnym więzieniu i to na lepsze. Mimo to znaczna liczba brutalnych i skazanych na śmierć więźniów nadal pozostała w kajdanach z obietnicami rządu, że ich status zostanie poprawiony w nadchodzących miesiącach. Czarny delfin. Zakład karny Juk 25/6, zwany popularnie Czarnym Delfinem, znajduje się w miejscowości Sol Ilek w Rosji na granicy z Kazachstanem. Swoją nazwę zawdzięcza rzeźbie zdobiącej wejście do więzienia. Jest to więzienie dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. Wyroki dożywocia odsiadują tam kanibale, seryjni mordercy i terroryści. W więzieniu przebywa obecnie około 700 więźniów skazanych za 3,5 tysiąca zabójstw. To daje średnią 5 morderstw na jednego osadzonego. W celi skazani wychodzą jedynie zakuci w kajdany i na dodatek w pozycji zgiętej w pół, żeby uniemożliwić atak na strażnika. Na domiar tego zawsze towarzyszy im 3 strażników i pies. Kiedy skazańcy są przeprowadzani między budynkami, zakrywa się im oczy, aby nie mogli zorientować się w terenie. W ciągu doby mogą spacerować nie dłużej niż 1,5 godziny i to w specjalnych klatkach. Wszyscy osadzeni noszą takie same uniformy, czarne z 3 białymi paskami, także nie ma możliwości na jakąkolwiek inną koszulkę czy spodnie. W więzieniu tym odsiaduje wyrok znany kanibal Władimir Nikołajew. Mężczyzna ten bardzo chętnie opowiada przed kamerami, jak to się stało, że zjadł ludzkie mięso.
Uśmiecha się też na wspomnienie, że poczęstował nim rodzinę kolegi, która przyrządziła z niego farsz do pierogów, opowiadając, że to mięso z kangura. Inspekcja cel odbywa się tam co 15 minut, a na dodatek bardzo często są organizowane przeszukiwania cel, więc żeby cokolwiek w tamtym miejscu przemycić, szanse są znikome. Jeśli zaś chodzi o ucieczkę z tego więzienia, to nie jest możliwa, a przynajmniej do tej pory jeszcze nikomu się to nie udało. Więźniowie jednak nie tracą nadziei na odzyskanie wolności, ponieważ po odsiedzeniu 25 lat i nienagannym sprawowaniu mogą wnioskować o przedterminowe zwolnienie. Szanse na to są niewielkie, ponieważ za murami Czarnego Delfina bardzo często wybuchają epidemie zakaźnych chorób, które zbierają śmiertelne żniwa. Na dziś to już wszystko. Jeśli podobał Ci się mój materiał, zachęcam do zostawienia kciuka w górę, zasubskrybowania kanału i naciśnięcia tego magicznego dzwoneczka, a nie ominiecie żaden nowy materiał na moim kanale.